Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Dzień dobry Państwu. Dziś łączymy się z Łódzkiem. W poniedziałek 6 października w Łódzku rozpoczął się 6. już panel naukowo-metodyczny, organizowany właśnie przez Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w Łódzku. Gościmy dziś panią profesor Switłanę Suchariewę oraz panią docent Natalię Ciołyk z Katedry Polonistyki i Przykładu Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki w Łódzku. Pierwszy taki panel naukowo-metodyczny odbył się w listopadzie 2020 roku i od tamtej pory odbyło się już 6 takich paneli. Uczestnicy tegorocznego spotkania, m.in. pan profesor Przemysław Gębal z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego, podkreślali państwa aktywność i to, że ośrodek łódzki jest wiodącym, jeśli chodzi o nauczanie w zakresie języka polskiego jako obcego, ośrodkiem na Ukrainie. Podkreślał również, że Łuck z powodzeniem może uczestniczyć w projektach, które nie ograniczają się do kontekstu ukraińskiego. Łuck jest również bardzo ważnym miejscem na naszej geopolonistycznej mapie. Z Państwa uniwersytetem, z paniami współpracowaliśmy również przy okazji wielu projektów, które były realizowane przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Chciałabym Panie zapytać, na czym według Pani jako organizatorek tych paneli naukowo-metodycznych, na czym według Pani jako organizatorek polega wyjątkowość, unikatowość tego wydarzenia? Może ja najpierw kilka słów na temat pomysłu, który powstał w tym samym czasie, jak zaczęliśmy współpracować z Biuletynem Polonistycznym. Zauważyliśmy, że jedziemy w takim ścisłym kierunku naukowym. Mamy różne konferencje międzynarodowe, uczestniczymy w różnych konferencjach, ale tego aspektu metodycznego, dydaktycznego nam stale jakby trochę brakuje. Poznaliśmy dużo rzeczy na stronie, tak, na stronie internetowej Biuletynu Polonistycznego. Powstał u nas też taki pomysł, że chcemy coś rozpocząć tutaj na terenie Wołynia, w Łódzku, na uczelni i najpierw nazwaliśmy to jako Jesień Polonistyczna w Łódzku, tak? Polonistyczna jesień w Łódzku. Pani Natalia może mi potem uzupełni. I to było też w ramach tego, że już 1 rok mieliśmy taką olimpiadę wiedzy o Polsce, którą nam pomagał robić pan Jerzy Kowalewski. I ta olimpiada cieszyła się dużym powodzeniem. Myśleliśmy, że też może naukowcy albo też praktycy zechcą dołączyć do takiej jesieni polonistycznej w Łódzku i tak powstał ten pomysł, że musimy mieć taki panel naukowo-dydaktyczny. Tutaj wyraz dydaktyczny akurat jest bardzo na miejscu i nazwaliśmy to Stany perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych, żeby nie oddzielić od siebie nauczycieli, nie odsunąć tak w taki sposób, prawda, a razem łączyć się z różnymi organizacjami i zaproponowaliśmy współpracę. Nie tylko zwróciliśmy się do Biuletynu Polonistycznego, ale też do Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, do Wołyńskiego Instytutu Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej, a także do pana Jerzego jako inicjatora olimpiady, czyli do Fundacji na rzecz Dwujęzyczności Donowa. I teraz poproszę panią Natalię, żeby uzupełniła te wspomnienia, bo
Bardzo emocjonalne te wspomnienia, mimo tego, że już tyle lat minęło, bo wszystko faktycznie zaczęło się od 2019 roku, kiedy powstała taka idea, że musimy zrobić olimpiadę języka polskiego. Dlaczego taka idea powstała? Bo olimpiady z języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, nie wiadomo jeszcze jakich tylko języków obcych, których uczą się nasi studenci, są od lat w Ukrainie. Olimpiady dla studentów, olimpiady języka polskiego wcale nie było, nie istniało. Olimpiady dla uczniów tak, bo olimpiada dla uczniów szkół, te olimpiady od lat już były, nasz konsulat też był organizatorem takich olimpiad, ale właśnie dla studentów nie było nic. A mamy wśród studentów sporo naszych absolwentów szkół polonijnych. I przychodzą moje dzieci ze szkoły i mówią: Pani Natalo, jak to tak? Przez całe życie jeździłam gdzieś tam na olimpiady, brałam udział, a tutaj jestem studentką polonistyki, żadnej olimpiady, jak to tak? Nie ma olimpiady? No nie ma olimpiady. I tak od wielu lat wszyscy mają jesienią olimpiady, a olimpiady z języka polskiego nie ma. No i zaczęliśmy sobie myśleć o formacie tej olimpiady i właśnie ta współpraca, w ten czas jeszcze była ta Fundacja Wolność i Demokracja, w której pracował pan Jerzy Kowalewski. Zwróciliśmy do nich o to, że chcemy zorganizować coś takiego, żeby była olimpiada dla studentów. I wtedy powstała idea, że to ma być nie taka zwykła olimpiada, gdzie sprawdza się gramatyka, tam rozumienie tekstu i różne takie rzeczy tradycyjne, że to coś musi być takiego specyficznego, nie wiem, inaczej, bo poloniści na zawsze wszystko robią trochę inaczej niż wszyscy. I powstała taka idea, że to będą łódzkie dialogi z kulturą polską. Chodziło o to, że student, który uczy się polskiego, to nie tylko z książek musi mieć ten taki wyuczony język polski, a musi po prostu normalnie dawać sobie radę w środowisku takim językowym. To znaczy musi wiedzieć, jak poprosić o klucz na przykład w toalecie na stacji benzynowej, musi wiedzieć, dlaczego śmieją się, stoją na tej samej stacji z jakiegoś memu czy z jakiejś reklamy, a nie zawsze, prawda, nasz student, który uczy się z podręczniku, bardzo ładnej polszczyzny, nie zawsze jest czas na tych zajęciach zwracać uwagę na takie jakieś rzeczy. Na naszym uniwersytecie powstała też taka idea takich dyscyplin wyboru wolnego i właśnie wprowadziliśmy niektóre takie przedmioty językowe związane właśnie z kulturą, z krajoznawstwem i to też taki miało szeroki interes wśród studentów. I dlatego właśnie powstała taka idea, że w 2019 roku zrobiliśmy pierwszą olimpiadę języka polskiego, która była zatytułowana Łódzkie dialogi z kulturą polską i to była taka bardzo nietypowa olimpiada. Po raz pierwszy mieliśmy taki pewien strach, bo kosztów na to, żeby odszkodować dojazd czy nocleg nie było, ale kiedy napisaliśmy naszym koleżankom i znajomym z innych jakichś projektów z całej Ukrainy, a zasada taka była, że studenci wyłącznie uczelni ukraińskich mają brać udział i studenci, którzy uczą się polskiego bez różnicy, na którym z wydziału, bo ktoś studiuje historię, ktoś studiuje stosunki międzynarodowe, ktoś polonistykę, ale uczą się polskiego na tych kierunkach swoich i właśnie była taka zasada, że student uczelni ukraińskiej, którzy uczą się polskiego. Mieliśmy chyba ponad 80 zgłoszeń w tym pierwszym roku. I to było tak, że o 4 rano, kto pociągiem, kto autobusem dojeżdżał do Łódzka. Mieliśmy taką grupę pilotów studentów, którzy się naszych gości spotykali. Tutaj robiliśmy herbatę. Całe piętro u nas na uczelni było oddane pod olimpiadę, bo gdzieś trzeba było się przebrać, zjeść kanapkę i przygotować się do tej olimpiady jeszcze tak pod względem takim nie językowym, a tylko takim ludzkim, fizjologicznym. I potem była ta olimpiada w ogromnej sali. Było bardzo, tak nie wiem jak powiedzieć, bardzo dużo ludzi, bo i studentów było dużo i z każdym studentem ktoś przyjechał z wykładowców i już po olimpiadzie studenci sobie poszli na zwiedzanie miasta, a my tutaj na tej sali, na której teraz siedzę, przy okrągłym stole, po prostu takie stosy tych papierów leżały i my sobie to wszystko sprawdzałyśmy, a pan Jerzy nami tam już jakoś zarządzał i przy tym właśnie sprawdzaniu, przy tych rozmowach wyszła taka idea, że słuchajcie,
się, studenci coś mają, a my i tak się zbieramy jak olimpiada, to może przy tej okazji zróbmy coś jeszcze dla siebie, bo każdy przy sprawdzaniu zadań z olimpiady opowiada, jak u nich na uczelni, jak polskiego się uczą, czy jako pierwszego języka, czy jako drugiego, czy jako trzeciego, czy to na wybór jest wśród innych języków. I faktycznie mogę powiedzieć, że już ten pierwszy taki panel odbył się wtedy przy sprawdzaniu tych olimpiad, bo to były takie obrady do wieczora, bo naprawdę to trochę nam potrwało, bo to papierowe też różne rzeczy trzeba było sprawdzić i wszystkim się zapamiętało, w jaki sposób były wybierane nagrody, bo pan Jerzy przyjechał z całym bagażnikiem różnych nagród, to wszystko było ułożone od podłogi na stoły, na takiej, nie wiem, na takim obrusie, na takim kocu i osoba pierwsza, która nabrała najwięcej punktów, wychodziła na salę i sama sobie wybierała ten prezent wśród tego wszystkiego, co leżało na tej podłodze, no i na tym stole. I wyglądało to tak bardzo ciekawe, bo każdy tak podchodził i oczy się rozbiegały, czego on chce, czy książki, czy cukierków, czy jakieś poduszki, czy jeszcze czegoś. To było tak bardzo nietypowo, prawda, bo to zawsze organizatorzy sobie tam myślą, komu co za pierwsze miejsce, za drugie miejsce, za trzecie miejsce, i więc to też dodawało takiej innej jakiejś atmosfery niż taka typowa olimpiada. I w końcu właśnie od tego 2019 roku to się zaczęło, jedynie, że w 2020 już mieliśmy kwarantannę. Myśleliśmy, że kwarantanna się skończyła i już w końcu wszyscy tutaj znowu spotkamy. No niestety dalej ta nasza wojna ale mamy nadzieję, trzymamy kciuki, to kiedyś musi się skończyć i w końcu znowu tutaj się spotkamy już tak nie na takie obrady, nie na olimpiadę taką online, a tylko tak na żywo i że znowu ułożymy stos tych podarunków i będziemy sobie tutaj wybierać, kto na to napisał. Bo było bardzo, ja nawet nie wiem jak powiedzieć, mówię, do tego czasu mam te emocje, bo to było takie 3 dni bardzo nienormalne pod względem takim ludzkim, bo w domu faktycznie mnie nie było i tutaj dziekan nam mówi, co zrobiliście z wydziału, a u nas mówię, całe piętro to była olimpiada języka polskiego, ale do tego czasu wszyscy to wspominają jako takie wydarzenie, które po prostu nas wszystkich łączy, bo tak, gdzieś tam się znamy, jakoś się spotykamy na różnych takich konkursach jakichś, czy na jakichś takich konferencjach, ale właśnie tak, żeby i studenci między sobą się połączyli i wykładowcy, kadra ta akademicka, to właśnie takich emocji po prostu nigdzie nie otrzymasz i takich rozmów też nigdzie nie otrzymasz, bo nawet te takie bardzo mądre jakieś obrady takie na panelach, to też było fajnie, ale takie rozmowy sobie między sobą, jak to działa, jak u was, a jak u nas, a z jakich podręczników korzystacie, a jak ten temat, jak tego uczycie się, jak tego uczycie się. I powiem szczerze, że takim bardzo pozytywnym skutkiem mamy to, że u nas wtedy ułożyła się para, bo nasz jeden student i studentka z Kamieńca Podolskiego są parą i teraz razem, sobie są razem do tego czasu ze sobą. A zaczęło się od tego, że nasz chłopak Dima poszedł gdzieś tam do pociąga na dworzec, po prostu spotkać grupę studentów, która przyjechała tutaj na tę olimpiadę. To myślę, że nawet to, że mamy parę studentów, więc skutki są takie i językowe, i edukacyjne, i akademickie, jeszcze też takie rodzinne. To czasem sobie tak żartujemy, że jak będą mieli dzieci, że to będą wnuki olimpiady już. To mamy nadzieję, że będzie ta tradycja podtrzymywana jak najdłużej. No tak, i to dlatego trzeba znowu robić, żeby to nie było online, zdalnie, żeby to było tak na żywo, to wtedy może jeszcze jakieś by pary się ułożyły. Tak. Nauka, życie osobiste to bardzo ważne jest dla człowieka. Chciałam zapytać, jakie panie widzą różnice pomiędzy tym pierwszym spotkaniem, a tegorocznym panelem? Jakie różnice dają się zauważyć? Bo to, że zmienił się świat, chociażby ze względu na wojnę, to jest oczywiste, ale jak to wpłynęło na te różnice w organizacji, w przebiegu? Jeżeli można, bo co pamiętam od razu powiem, na przykład jest bardzo przykro, bo mamy bardzo takich aktywnych i naukowców i studentów z Zaporoża i niestety w Zaporożu mają katastroficzne takie sytuacje z prądem, z możliwością połączenia i niestety u nich Zoom od dłuższego czasu nie działa, to znaczy, że na Viber piszą, jakoś tak mogą maila wysłać, ale podłączyć się
z żadnego sprzętu, z żadnej jakiejś innej lokacji, po prostu to nie działa, nie wiadomo dlaczego, chyba z jakichś tych powodów takich bezpieczeństwa, chyba ograniczy się podłączenie do tego Zoomu i oni na przykład nie mogli wziąć udziału w obradach i nawet dzisiaj jak studenci będą mieli takie spotkanie przez Zoom, to po prostu studenci z Zaporoża nie będą mogli do tego dołączyć się, a osobnie im przez pocztę będziemy wysyłać te linki do zadań, żeby to wykonali. To niestety takie rzeczy. Tak samo na przykład my zawsze pytamy na początku olimpiady przed napisaniem, czy każdy znajduje się w bezpiecznym miejscu, czy że w razie jakichś tam zagrożeń, że jeżeli będzie potrzeba, czy wydłużyć ten jakoś czas, czy po prostu ograniczyć dostęp do olimpiady, a potem znowu już jak miną alarmy, otworzyć ten dostęp do olimpiady, to zawsze o to pytamy, bo bezpieczeństwo jest przede wszystkim, jakby tam nie było olimpiadą, ale każdy musi być w bezpiecznym miejscu. A wiadomo, że w tych schronach to dostęp do internetu nie za bardzo, i olimpiady też nie napiszesz. To człowiek musi mieć też jakieś takie warunki techniczne. A pod względem merytorycznym Swietłana. Ja z drugiej strony chcę powiedzieć, że to nie tylko takie smutne oblicze, nie, że wojna, że koronawirus i tak dalej, ale na początku ta pierwsza edycja tego panelu, ona była bardziej podobna do konferencji międzynarodowej. Jednak trochę jeszcze szliśmy w tym kierunku. Natomiast teraz my dołączyliśmy dużo studentów. Jeżeli jest sekcja językowa, literacka, translatoryczna jest sekcja u nas i taka dokładna metodyczna, to u nas zawsze uczestniczą też studenci. No To bo jest takie fajne. roczne prace dyplomowe i mają możliwość po prostu takiej aprobaty swoich prac, bo jakiś dział, jakieś opracowania część tej swojej pracy naukowej mogą po prostu zaprezentować, i spróbować jak to wygląda, prawda, przy takich obradach na panelu, dać odpowiedzi na jakieś pytania i potem już nie mają tego strachu, już jak mają takie te obrony tych prac, bo to już takie już jest przećwiczone. To też jest bardzo pozytywna taka praktyka, prawda, bo uczniowie teraz od dłuższego czasu nie mają egzaminów z powodu znowu tego koronawirusa i wojny, takich tradycyjnych jak to było, bo po prostu w celach bezpieczeństwa tych egzaminów już takich w normalnym takim wyglądzie nie ma i po prostu dzieci oduczyły się już do takich publicznych występów, do publicznych takich prezentacji i nie każdy, bo ktoś się krępuje po prostu i boi się gdzieś występować, chociaż wszystko zna, wszystko ma napisane, a jak mnie coś zapytają, a jak ja coś nie to powiem, i mają taki strach, a tutaj już mogą to sobie przećwiczyć i już na takich poważniejszych tych swoich wystąpieniach już wtedy są spokojnie, że już wiedzą, że to nic takiego, że to po prostu takie sobie rozmowy między sobą i nie dlatego, żeby komuś pokazać, że ktoś jest niemądry, czy czegoś się nie douczył, a tylko dlatego, że zapytać, bo może ktoś, nawet studenci potrafią bardzo takie ciekawe rzeczy zbadać, opisać i gdzieś tam sobie wyczytać, bo też nie dasz rady, prawda, za wszystkim teraz tyle różnych informacji, że nawet niektóre na przykład przykłady tych tekstów literatury pięknej też nie zawsze zauważasz, że coś się ukazało po polsku, a studenci właśnie czasem prędzej niż my nawet dają radę sobie z tym. I jeszcze dwie ważne rzeczy. Mamy po pierwsze sponsora, to Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Łódzku. I jak pan Jerzy już nie ma tych prezentów, to zawsze i tak mamy jakieś prezenty, mamy certyfikaty dla uczestników panelu. Zachęcamy młodzież, czyli bardzo chętnie uczestniczy, czekają na te dni. Znamy jednego pana Jurija Prokopenka, który każdego roku dołącza do nas. Proszę bardzo, jest bardzo zainteresowany. Znamy też takich, którzy kończyli szkołę, brali udział w olimpiadzie, w panelu i okazało się, że są uczniami na razie szkoły, a potem już jako studenci uczestniczyli i właśnie jeden chłopak wygrał pierwsze miejsce, dostał pierwszą nagrodę, był zachwycony i też dotychczas uczestniczy w takim panelu, ale również w olimpiadzie. I druga rzecz oprócz sponsorstwa to jest taki wymiar międzynarodowy, czyli jak zaczynaliśmy jakby w takim swoim kręgu, to teraz staramy się to poszerzyć. Jak zauważyliście, że w tym roku już do nas dołączył Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Mieliśmy tam taki też kurs podniesienia kwalifikacji naszej, za co jesteśmy bardzo wdzięczni paniom lektorkom, które do nas dołączyły akurat podczas obrad plenarnych teraz naszego panelu. I jak już wspominaliśmy o panu profesorze Przemysławie Gębale, tak, to on reprezentuje Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Rozwoju Języka Polskiego w Warszawie. My myślimy, że to też dla nas już jest takie ważne osiągnięcie i dalej będziemy iść w tym kierunku. Dlatego zawsze mówimy, że zapraszamy przede wszystkim polskich partnerów do współpracy. Jesteśmy takim wdzięcznym polem, na którym możemy robić wszystko, prawda? Wydawać podręczniki, potem jakieś zbiory naukowe, mieć jakieś różne spotkania, ale również też projekty. Może kiedyś ta jesień polinistyczna zostanie takim też dużym projektem. Jeszcze nie wiemy. Tak, bardzo dziękuję. To, właśnie, chciałabym jeszcze spytać o konkurs wiedzy o Polsce. Jak on w tym roku przebiega? No to może ja powiem, bo właśnie z tą stroną techniczną to ja się zajmuję i te różne zgłoszenia i po stronie technicznej wpakowywanie zadań do Forbesa to jest moja praca. Wygląda to w taki sposób, że jeżeli pierwszy rok, jak już mówiłam, było około 80 osób, potem no mniej więcej tak samo było przez kilka lat, nawet mimo to, że już było online, najwięcej było w zeszłym roku, to było 108 osób. W tym roku mamy 93 zgłoszenia, ale ważna jest nie tyle chyba ilość tych zgłoszonych uczestników, jak geografia, bo mamy, jak już mówiłam, geografię z Ukrainy, tak od Charkowa, Zaporoża po Iwano-Frankowsk, to więc faktycznie Iwano-Frankivsk, Lwów, tutaj do Łódzka też z różnych wydziałów się zgłaszają studenci, bo polskiego u nas na uczelni uczą się na różnych wydziałach i na wydziale historycznym, na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, bo uczelnia nasza realizuje projekty podwójnego dyplomu i sporo studentów uczy się polskiego i chętnie biorą udział w takiej olimpiadzie też. Na ten moment faktycznie mamy tyle zgłoszeń. Ale te zadania to coraz trudniejsze, dlatego że może rzeczywistość polska jest trochę inna niż w tych podręcznikach. I no, to może z tego powodu. Jeżeli ktoś tak niespontanicznie, tak na spokojnie wypełnia zadania olimpiady, to tam dobrze można się przejrzeć, bo niektóre podpowiedzi na niektóre pytania są w obrazkach do zadań sprzed. Jeżeli ktoś jest uważny i tak precyzyjny, to zauważy, że niektóre podpowiedzi można w samym teście znaleźć. Tak się wydaje, bo ja tak już sobie analizowałam, bo co roku jak robię te zadania, to znaczy ze strony technicznej, bo wymyśla zawsze to nam pan Jerzy Kowalewski, ale powiedziałabym, że są nie lżejsze, może bardziej takie, mniej polityki w tym roku jest, bo takie rzeczy, nawet nie polityki, a takie rzeczy związanych z symbolami i tak dalej, bo jeżeli na przykład w pierwszej olimpiadzie było zadanie, czy to jest godło Polski i właśnie było godło Polski tylko bez korony na orle, no to dla niektórych to był kłopot, bo rozumiem, że studenci są w Łodzi i nie każdy może tam sobie kojarzy i nie każdy nauczyciel gdzieś na zajęciach opowiada, że był okres, kiedy godło Polski było bez korony, no to na przykład dla mnie było to trochę dziwne, że sporo tych błędów było właśnie w tym pytaniu. Czy to jest polska flaga i zależy jak na obrazku flaga jest zawieszona, no to pamiętam jak ktoś opowiadał, że nawet Polacy, kiedy na Belwederze zauważyli flagę i telefonowali gdzieś tam do urzędu miasta, że flaga polska wisi do góry nogami, a to się okazało, że z jakiegoś tam kraju, z Malty czy z czego, że odwrotnie mają flagę niż polską, że Polacy też nie za bardzo kojarzą niektórzy, że czy u góry czerwone, czy u góry białe. No to powiedziałabym, że takich rzeczy jest mniej, ale na przykład w tym roku jest pytanie, z czego składa się paprykarz, taka konserwa, czy tam jest kura, makaron, czy ryż, czy coś, no to, że jest na 100% paprykarz, ale czy wiedzą, z czego ten paprykarz? No bo to też jest takie pytanie, czy ktoś się zastanawia, z czego jest ten paprykarz? No to więc mówię, nie tyle są trudniejsze, może
może tak bardziej do takiego życia codziennego są skierowane. Mniej tych już jest symboli, takich rzeczy związanych z granicami, jeszcze z czymś, a takich bardziej takich codziennych pytań, powiedziałabym. I to według mnie to jest lepsze, bo tak jak jeżdżą na różne te wymiany studenckie, jeżdżą na różne tam pobyty takie edukacyjne, no to takie te rzeczy, bo jak po raz pierwszy przyjadę na przykład do Polski, wezmę na półce gdzieś w Biedronce ten paprykarz, no to trzeba doczytać się, z czego on jest. A tak już człowiek będzie wiedział. I jeszcze możemy powiedzieć, że te materiały poprzednich olimpiad zamieszczamy w tych zbiorach naukowych na końcu i mówimy, że to wyniki olimpiady, że jakieś materiały do pobrania, żeby następnego roku już nie było takich pytań. Czyli wszystkiego mogło się jeszcze potem dowiedzieć. No tak, bo pytania się nie powtarzają. Chyba że może jakoś inaczej są przekształcone, może jakieś obrazki się powtarzają, ale pytania na pewno się nie powtarzają. Jeśli chodzi o wydarzenie, które jeszcze trwa, to chciałam zapytać też o publikacje, które są owocem tych spotkań. Czy mogłyby Panie powiedzieć kilka słów o tych publikacjach, o tym, gdzie można je znaleźć? Czy są one dostępne w internecie, czy może gdzieś dystrybuowane do bibliotek? Mamy taką współpracę z wydawnictwem Węża Druk i każdego roku w wersji drukowanej mamy opublikowany taki zbiór publikacji naszych studentów i naukowców albo praktyków, nauczycieli. I każdego roku podpytuje nas, kiedy wreszcie będzie ta wersja drukowana, ale teraz w czasie wojny to nie jest takie proste, kiedy ktoś na przykład nie daje nam kosztów na druk, prawda, i tak dalej. Dlatego robimy to na różny sposób. Mamy teraz też wersję elektroniczną. Zamieszczamy tę wersję elektroniczną w naszym repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Wołyńskiego. Można tam po prostu napisać nazwę naszego panelu i znajdziemy to. I z tych poprzednich lat te wszystkie wersje elektroniczne już zostały ocyfrowane i możemy tam wszystko znaleźć. To jest super. No na pewno jest dobre, bo nie trzeba wydawać kosztów na wysyłkę na pocztę, na druk. No i muszę powiedzieć, chyba ta wersja cyfrowa jest lepsza, bo nawet jak sama chcę gdzieś sięgnąć do jakiegoś tekstu, to w komputerze prędzej znajdę niż w domu gdzieś między książkami. Chociaż wolę właśnie te wersje drukowane, lubię książkę w rękach, ale tych zbiorów trochę już się zbiera u każdego w domu, to mówię, elektroniczna wersja jest tańsza, szybsza, no ale do biblioteki tak samo musimy odejść jeszcze papierową, to te egzemplarze do bibliotek są wydrukowywane, a i dla uczestników też, kto podawa materiały do druku, to też każdy dostaje właśnie albo link do biblioteki, gdzie można pobrać, albo wysyłamy w PDF-ie właśnie wersję elektroniczną, żeby każdy sobie miał. W takim razie podamy link do tej wersji elektronicznej w opisie odcinka, żeby słuchacze mogli sobie... W tej chwili link będzie do zeszłorocznych materiałów, bo dopiero już po konferencji tej, po tym panelu już naszym, to będzie wszystko zebrane, za jakiś miesiąc opracowane, odredagowane i tak mniej więcej w końcu listopada już będzie. O, świetnie. Bardzo się cieszę, bo też właśnie zwracano uwagę w pierwszym dniu podczas tego ogólnego spotkania na wartość merytoryczną tych materiałów i na wysoki poziom badań, które są przez Państwa prowadzone, więc o tym też warto pamiętać. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.